Titanic. W 1898 roku Morgan Robertson opublikował powieść Futility, znaną także jako The Wreck of the Titan. Opowiada ona o potężnym statku pasażerskim Titan zbudowanym w Anglii. Statek uważany jest za niezatapialny i nie ma w nim wystarczającej ilości łodzi ratunkowych. Pewnej kwietniowej nocy Titan uderza w górę lodową i tonie na północnym Atlantyku. Brzmi znajomo. Wkrótce życie ekranizuje powieść, bowiem w kwietniu 1912 roku ma miejsce tragiczne zatonięcie transatlantyku Titanic. Oba statki wypłynęły w swój dziewiczy rejs z Southampton, oba były podobnej długości i masy i przewoziły 3000 osób. Jakby tego było mało, w kwietniu 1935 roku węglowiec Titanian omal nie zatonął w zderzeniu z górą lodową w pobliżu miejsca, gdzie wcześniej doszło do katastrofy Titanica. Jeszcze jedna ciekawostka. W 1975 roku rodzina Melkis z Dunstable oglądała w telewizji film o tragedii Titanica. Dokładnie w momencie zderzenia statku z górą lodową załamał się dach domu państwa Melkis. Przyczyną był blok lodu niewiadomego pochodzenia, który spadł na dach nie wiadomo skąd. Fruwające dziecko. W latach 30. ubiegłego wieku mieszkaniec Detroit Joseph Figlock szedł sobie ulicą i nikomu nie wadził. Nagle z okna wieżowca wypadło dziecko prosto na głowę Figlocka. Przygoda zakończyła się jedynie strachem obu bohaterów. Okazało się, że młoda i beztroska matka zapomniała zamknąć okno. A ciekawe, dziecko wlazło na parapet i wypadło. Można uznać to za cud, ale jak nazwać to, co zdarzyło się pół roku później? Joseph Figlock szedł sobie ulicą, nie wadził nikomu i nagle na głowę spada mu, uwaga, ten sam dzieciak. Znów nikomu na szczęście nic się nie stało. Hugh Williams. 5 grudnia 1664 roku u wybrzeży Walii zatonął statek pasażerski. Zginęli wszyscy członkowie załogi i pasażerowie, prócz jednego. Szczęściarz nazywał się Hugh Williams. Ponad 100 lat później, 5 grudnia 1785 roku, w tym samym miejscu rozbił się inny statek. Ocalał jeden człowiek, nazywał się Hugh Williams. W 1860 roku, znów 5 grudnia, poszedł na dno kuter rybacki. Przeżył tylko jeden rybak. Zgadnijcie, jak się nazywał? Hugh Williams. Szczęście w nieszczęściu. W 1858 roku Robert Fallon został zastrzelony przez ludzi, z którymi grał w pokera, gdyż zostało rzucone na niego podejrzenie, że oszukując zgarnął pulę $600. Nikt z graczy nie chciał przejąć pechowej wygranej, więc zaproszono do stołu osobę z zewnątrz. W momencie, gdy w knajpie pojawiła się policja, by przeprowadzić śledztwo w sprawie morderstwa, nowy przy stole zdążył już powiększyć wygraną do $2200. Przedstawiciele prawa zażądali, by $600, z którymi zaczął grę, zostało przekazane spadkobiercom zastrzelonego. Okazało się, że gracz przy stole to syn Roberta Fallona, który nie widział się ze swoim ojcem przez ostatnie 7 lat. To samo lądowanie. W 1979 roku Das Beste Run, magazyn niemiecki, ogłosił konkurs literacki. Czytelnicy mieli za zadanie opisać i wysłać przebieg jakiejś niezwykłej historii, w której byli aktywnymi uczestnikami. Walter Kellner z Monachium wygrał tę zabawę, opisując swoją historię lotu samolotem Cessna pomiędzy Sardynią a Sycylią. Podczas tego lotu wystąpiły nieoczekiwane problemy z silnikiem i pan Kellner musiał się ratować awaryjnym lądowaniem na wodzie. Traf chciał, że gazeta z wynikami konkursu trafiła w ręce pewnego mieszkańca Austrii, który również nazywał się Walter Kellner. Napisał on w liście do redakcji, że historia zwycięzcy to plagiat, ponieważ to właśnie on był bohaterem szczęśliwego, niezaplanowanego lądowania. Redakcja magazynu sprawdziła obie te historie i odkryła, że obaj panowie mają na imię Walter, na nazwisko Kellner, przeżyli prawie identyczną przygodę na tych samych wodach Morza Śródziemnego.
Na dziś to wszystko. Dzięki za obejrzenie materiału i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, a na pewno nie ominie Was żaden nowy materiał. Do następnego, pozdrawiam Was, cześć!